Witam Was ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na film o nagrzewnicach nadmuchowych Volcano Mini firmy VTS. Lecimy. Dla osób, które nie miały nic do czynienia z nagrzewnicami nadmuchowymi, cóż to za urządzenie? Jest to nic innego jak taki, powiedzmy, kaloryfer plus duży wentylator z tyłu. Inne porównanie, które mi przychodzi do głowy, to chłodnica w samochodzie. Duża aluminiowa chłodnica z mnóstwem żeber i duży, wydajny wentylator z tyłu. To wszystko. Proste, prawda? Jeśli chodzi o kilka cech charakterystycznych dokładnie Volcano Mini, myślę, że tutaj pierwsze, co bym wymienił, to relacja ceny do jakości produktu. A o jakości produktu myślę, że też będzie świadczyć długość gwarancji. Tutaj mamy 5 lat gwarancji na produkt, najdłuższa gwarancja na rynku. A jeśli chodzi o samą obudowę, to chyba się naprawdę bardzo rzadko zdarza w dzisiejszym świecie. Na obudowę jest gwarancja dożywotnia. Zrobię zbliżenie. Zobaczycie, z czego to jest wykonane, dlaczego producent nie boi się, że coś się stanie z tym produktem. Obudowa przypomina, materiał obudowy przypomina takie pianki, wypełniacze, które stosuje się, no nie wiem, w transporcie. To mi tak organoleptycznie przypomina właśnie. Jest też jakby ta gwarancja właśnie 5-letnia, świadczy też o tym, że to urządzenie, no mówię, no jest niezawodne. Producent śmiało mówi, że można to stosować w dowolnych warunkach. Warsztat stolarski nie należy do bezpyłowych miejsc. Nawet jeśli macie wysokowydajne odciągi, jeśli pojawia się proces szlifowania, ten najdrobniejszy pył w warsztacie się zawsze pojawi. Myślę, że te wentylatory sobie doskonale z tym poradzą. Co jeszcze? Samo urządzenie tego typu to jedna sprawa, a druga sprawa to sprawa kontroli i regulacji. Tutaj VTS również dostarcza pełną automatykę do kontroli właśnie tych urządzeń. Dzięki temu będziecie mogli w 100% jak gdyby wykorzystać efektywność, naprawdę bardzo dużą efektywność tych nagrzewnic nadmuchowych. Możemy regulować tak naprawdę na dwa sposoby. Jeden regulator służy do regulacji przepływu wody czy też innego czynnika grzewczego poprzez nagrzewnicę, a drugi regulator siła nadmuchu. I to też później Wam pokażę, ponieważ to też będzie, mówię, no, ważny element tego całego tego systemu. Co dalej w takim razie w tym filmie zobaczycie? Zabieramy się za montaż ramienia. Tutaj w środku obudowy zintegrowane są takie dwie śruby, do których zaraz przyczepimy to ramię. A całe ramię później będę próbował gdzieś umieścić na ścianie, czy też dodatkowego elementu. Ja tutaj będę się starał oczywiście zamocować to gdzieś wyżej, ale wyżej mam skosy 45, więc no muszę o tym pamiętać. Jeszcze chyba, słuchajcie, jeszcze muszę wrócić do tego Volcano Mini. Tutaj widzicie Volcano Mini, a ja później jeszcze w katalogach patrzyłem, że jest to już Volcano 20. Zmieniła się nazwa. Ta cyfra 20 będzie mówiła o maksymalnej mocy grzewczej tego urządzenia, a mamy tutaj poprzez regulację zakres od 3 właśnie do 20 kW. Kolejny parametr to zasięg poziomy. Model 20 ma zasięg poziomy do 14 metrów, a zasięg podmuchu powietrza w pionie to 8 metrów. I chyba
ostatnim parametrem, o którym warto tutaj powiedzieć w tym momencie, jest 2000 m3 maksymalny przepływ powietrza w ciągu godziny. No więc pomyślcie sobie, 2000 kubików powietrza jesteście w stanie przepuścić przez te najmniejsze nagrzewnice. To wszystko słowem wstępu. Jeśli coś mi się przypomni, to jeszcze później Wam dopowiem. U góry i na dole samego korpusu są takie znaczniki. Ja tutaj u góry już wywierciłem pierwszy otwór. Obrócę sobie to na bok. Tutaj mamy drugi znacznik.
Teraz mogę usiąść, chwilę odpocząć. Nagrzewnice są już we właściwych miejscach. Tam, gdzie mogłem, zainstalowałem je bezpośrednio do ściany, a tam, gdzie na ścianie miałem jakieś elementy, musiałem je zainstalować na podbitce na dachu, czyli tam był skos 45 stopni, dlatego widzieliście, dowierciłem jeden otwór, mocowanie na tym ramieniu przesunąłem. Prosta sprawa. Została, słuchajcie, automatyka jeszcze, którą chciałem Wam pokazać. Tak jak mówiłem, mam dwa zestawy, ponieważ te nagrzewnice nadmuchowe będą spięte dwie i jedna. Tutaj mam zestaw Basic, czyli taki podstawowy. Już Wam pokazuję, co wchodzi w skład takiego zestawu. Tak jak mówiłem, będziemy mogli sterować zarówno przepływem wody, jak i przepływem powietrza. I jeszcze może tutaj chyba jedną rzecz powiem odnośnie napełniania tej instalacji. Nie jestem jeszcze do końca pewny, czy będzie to woda, czy też jakiś roztwór glikolu. Jeśli zdecyduje się na roztwór glikolu, producent tutaj przewiduje, czy dopuszcza roztwór 50%. Oczywiście roztwór taki będzie gęstszy niż woda, o tym trzeba pamiętać. To jedna sprawa. A druga, że również w tabelach, w instrukcji znalazłem taką informację odnośnie przekroju węża tego spinającego, tej rury spinającej poszczególne elementy. Ta średnica tej rury również jest zależna od ilości i wydajności poszczególnych nagrzewnic nadmuchowych. To wszystko znajdziecie w dokumentacji, w razie czego chodzi o to, aby przepływ wody nie był zbyt duży lub zbyt mały. O tym trzeba pamiętać. Dobrze, cóż tu mamy? Jeden przedmiot. Mamy tutaj zawór. Siłownik z zaworem, czyli tym będziemy mogli sterować przepływającą wodę, domykać ją albo popuszczać więcej. Jest taki oto termostat ręczny i jeszcze jest ostatni element. Ciężki i duży regulator obrotów. I to jest zestaw ten podstawowy. Na tym prawdopodobnie zepnę dwie pierwsze nagrzewnice. No i jeszcze mamy zestaw drugi. On będzie się różnić praktycznie tylko jednym elementem. Ale Wam nie powiem jakim. Zobaczcie sami. No właśnie tym elementem, czyli termostat programowalny. Tutaj będzie można też zmierzyć temperaturę i o to mi też chodziło, żeby jedna z tych nagrzewnic była bardziej automatyczna, powiedzmy, ale też żebym mógł na niej zobaczyć, co się dzieje z temperaturą. Również zawór z siłownikiem. I również regulator obrotów.
Tutaj jeszcze wynalazłem baterię do tego termostatu. Od razu zobaczymy, jak to działa. Ok, jest. Działa. Świeci się prawidłowo. Więc chyba wszystko dobrze. No i dobrze. To na tyle, moi drodzy. Ja teraz zabieram jedną z instrukcji od nagrzewnicy tej Vulcano do domu. Tam są schematy elektryczne, które muszę przeanalizować i zobaczyć, jak to wszystko razem spiąć, ale o tym już pewnie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!